Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku i ja. I Nuri, oczywiście. A dzisiaj witamy Was z małą ilością energii ze względu na porę, w jakiej to nagrywamy. 3 w nocy. Tak, jest chwilę po 3 w nocy, wtorek 13 kwietnia, czyli zaczynamy tegoroczny Ramadan. Tak. Jeżeli są wśród Was osoby, które nie wiedzą, co to jest Ramadan i na czym polega post w Ramadanie, no to odsyłam Was do filmów z zeszłego roku, gdzie wszystko ze szczegółami opisaliśmy. Link do tych filmów pojawił Wam się teraz gdzieś tutaj u góry i będzie też w przypiętym komentarzu. A teraz szybko tylko streścimy, o co chodzi. Ramadan to jest jaki miesiąc? No pościmy. Święty miesiąc. Pościmy święty miesiąc. Ty jeszcze nie myślisz o tej godzinie. Ramadan to jest święty miesiąc dla muzułmanów, 9. miesiąc w kalendarzu islamskim. W tym miesiącu muzułmanie poszczą i post polega na tym, że codziennie przez cały miesiąc od świtu do zachodu słońca niczego nie jedzą i niczego nie piją i nie stosują też żadnych używek. I po co to robią? A przede wszystkim post to jest jeden z filarów islamu, więc robią to dlatego, że takie są zasady ich wiary. Ale też post ma skłonić wiernych do refleksji, do samodyscypliny, do bliższego kontaktu z Bogiem, ale też ma pozwolić im docenić te najprostsze rzeczy, docenić to, co mają. No bo wiecie, przez cały dzień jednak czują głód, czują pragnienie, a później mogą usiąść do tego ciepłego posiłku i napić się wody. I to jednak, wiecie, daje do myślenia i pozwala też się utożsamić z potrzebującymi na całym świecie, którzy jednak odczuwają to pragnienie i głód przez cały czas, ich to nie opuszcza. Dlatego też w Ramadanie ważna jest też jałmużna, pomoc potrzebującym. Ale no, dokładniej, jeżeli chcecie wiedzieć, jeżeli macie jakieś pytania na temat Ramadanu, wątpliwości, to zajrzyjcie do tych filmów z zeszłego roku, bo jest duże prawdopodobieństwo, że tam o tym opowiadaliśmy. A dlaczego nagrywam to o takiej nieludzkiej porze? Dlatego, że zanim zacznie się post, Nuri będzie jadł ostatni posiłek przed rozpoczęciem tego postu, czyli takie nocne, ramadanowe śniadanie, to się nazywa sahur. No i ja dlatego, że dzisiejszy dzień dla Was będę relacjonować, no to będę jeść ten sahur razem z nim. Chociaż, tak jak mówiłam w zeszłym roku, ja nie poszczę w Ramadanie, bo nie jestem muzułmanką. Nuri pości, bo jest muzułmaninem. No ja mu po prostu w tych posiłkach towarzyszę, ale poza tym funkcjonuję w ciągu dnia normalnie. Co jest ważne podczas sahuru, żeby łatwiej wytrzymać ten post w ciągu dnia, to jest to, żeby wypić dużą ilość płynów i żeby zjeść zbilansowany posiłek. Już Wam pokazuję, co mamy na stole. Pełnoziarniste pieczywo, oliwki, jajko i różnego rodzaju sery, trochę warzywek, a także orzechy i suszone owoce. Pojadłeś trochę? To, o której trzeba przestać jeść i o której kończy się post danego dnia, zależy od tego, kiedy akurat Ramadan przypada. Ramadan jest okresem ruchomym, przesuwa się co roku o 11 dni do tyłu, a także zależy też od tego, w jakim regionie świata poszczący się znajduje, bo to wszystko zależy od godzin wschodu i zachodu słońca. Jeżeli chodzi o zakończenie jedzenia, no to jest to godzina wezwania na pierwszą modlitwę danego dnia. Jest to nie wschód słońca, tylko świt, zaczyna powoli widnieć i dla Ercisz, gdzie mieszkamy, na 13 kwietnia jest to godzina 3:59, a post dzisiaj kończy się o godzinie 18:49. 18:49. O tej godzinie będziemy siadać do iftaru, czyli kolacji po całym dniu postu. A teraz, moi drodzy, jest tak nieludzka pora jeszcze, że idziemy się trochę położyć spać,
Więc widzimy się za kilka godzin. Dzień dobry, jest 8 rano, ja jestem gotowy do pracy, Madzia jeszcze śpi. W tej chwili minęło kilka godzin i czuję się dobrze, nie czuję głodu ani nie chcę mi się pić. Ale dzisiaj pierwszy raz będę prowadził lekcję w maseczce jak poszczę, więc zobaczymy jak mi idzie. To do zobaczenia. No, pogoda to akurat dzisiaj sprzyja poszczącym wercić. Upałów to raczej z tego nie będzie. Ciekawe, jak Nurimu pójdzie dzisiaj w szkole. Dzień dobry, jestem w szkole i jest 10 rano. Jak ja się czuję, to mogę wam powiedzieć, że nie czuję głodu, ale pić mi się chce. Ciężko mi idzie czasem prowadzić lekcje i jeszcze maseczce, ale jakoś da się wytrzymać. W ostatnim filmie trochę wam ponarzekaliśmy na obecną sytuację pandemiczną w Turcji. Mówiliśmy wam o tym, że prawdopodobnie zostaniemy zamknięci na cały miesiąc Ramadanu. I na tą chwilę cały czas wiadomo tylko tyle, że faktycznie przez cały miesiąc Ramadanu w Turcji będą zamknięte wszystkie restauracje i będziemy mieć zakaz wychodzenia z domu w weekendy. Ale dzisiaj wieczorem będą ogłoszone jeszcze jakieś dodatkowe obostrzenia, więc dowiemy się tego wszystkiego razem. Wczoraj wypowiadał się minister zdrowia, no i oczywiście nie powiedział niczego wprost, ale z jego wypowiedzi wynikało, że scenariusz całkowitego lockdownu na cały miesiąc Ramadanu jest możliwy. Trzeba być na to gotowym. Dzisiaj różne opcje zostaną przedstawione prezydentowi i prezydent prawdopodobnie wieczorem ogłosi, jaka jest decyzja. I wiecie, czas Ramadanu to też jest taki czas, żeby spotykać się z bliskimi, z rodziną, z przyjaciółmi, wychodzić na te kolacje po całym dniu postu, do restauracji, i siadać do tego posiłku razem, cieszyć się tym, spędzać czas poza domem wieczorami, albo spotykać się też na te kolacje w licznym gronie gdzieś u kogoś w domu. Później wieczorem też powinna odbywać się modlitwa w meczecie, też w dużym gronie osób. No, w takiej sytuacji, jak mamy teraz, no to te wszystkie rzeczy są zupełnie niemożliwe. Więc no, dużo takich rzeczy, które są typowe dla Ramadanu, nie mogą mieć miejsca. I no, to jest jednak przykre. I dla mnie też, mimo że nie jestem muzułmanką, nie poszczę, to no wiecie, jednak takie drobne rzeczy tworzą cały ten klimat. No, a w tym roku go niestety nie będzie. Jest godzina 15. Nuri wrócił już ze szkoły i zdążył trochę odpocząć. Zobaczmy, jak się czuje. No, trochę było ciężko, bo pić mi się chciało. Cały czas trzeba mówić w szkole. Jeszcze miałem maseczkę, wiadomo. Ale tak ogólnie nie czuję głodu. Tak zmęczony za bardzo też nie jestem. Więc spoko. Spoko. Tak. No jeszcze trochę czasu zostało. Ja za chwilę się zabiorę za gotowanie. Ale słuchajcie, powiedziałam na początku filmu, że żebyście obejrzeli zeszłoroczne filmy, bo tam ze szczegółami o wszystkim związanym z Ramadanem opowiadamy. Ale spodziewam się, że te 3 pytania, które teraz usłyszycie, na pewno i tak pojawią się w komentarzach, więc wyprzedzamy akcję i odpowiadamy na nie. Tak. Pierwsze pytanie.
Dlaczego muzułmanie poszczą w ciągu dnia, a potem po zmroku żrą? Czy myślą, że Bóg, jak jest ciemno, to nie widzi? No, przecież zawsze mnie to bawi, bo no to nie... Po prostu w islamie są takie zasady i my, nie zastanawiając się nad tymi zasadami, robimy i pościmy. Tak jak Bóg nam kazał. I z drugiej strony cały miesiąc, wiadomo, nie możemy pościć bez jedzenia i bez wody. Byśmy tego nie przeżyli. Trzeba coś jeść. A jakbyśmy pościli w nocy, a w dzień normalnie jedli, to bez sensu, bo w nocy się śpi. Wtedy post nic nie znaczy. Więc pościmy w dzień, gdzie funkcjonujemy normalnie, idziemy do pracy i tak dalej. Wtedy to jest wyzwanie. Tak, wtedy to jest dla nas trudno i tak ma być właśnie. Dlatego w nocy jemy i w ciągu dnia pościmy. A czy to prawda, że muzułmanie faktycznie żrą w nocy, jak już mogą? No zależy. Niektóre ludzie tak, niektóre nie. Na przykład ja po całym dniu za bardzo nie chcę się jeść. I jeszcze jak minie kilka dni w ciągu miesiącu, to jeszcze bardziej mi się nie chce, bo już jestem przyzwyczajony, że nie jem, nie piję, a wieczorem tak jak trochę podziubam, to już więcej nie jedzie. Ale faktycznie są tacy ludzie, którzy sobie urządzają tłuste uczty w nocy, tylko nie wiem, czy wtedy taki post ma sens w ogóle, nie? No ale to już każdego sumienie. No dobrze, no to teraz, czy wszyscy muzułmanie muszą pościć? Nie wszyscy muszą pościć. Jest cała lista osób, która jest z postu zwolniona. Na przykład kobiety w ciąży, kobiety karmiące piersią, kobiety w połogu, kobiety podczas okresu, dzieci do osiągnięcia dojrzałości, osoby starsze, osoby przewlekle chore, które na stałe przyjmują jakieś leki, osoby w podróży, jeżeli post by tą podróż utrudniał, i osoby, które są tymczasowo chore, nie wiem, na przykład na grypę czy coś takiego, jeżeli post by im przeszkadzał w wyleczeniu się. No. A jeszcze osoby nieświadome, chore psychicznie. Tak. No bo są nieświadome, nie rozumiecie. A reszta musi. Reszta musi. Ale właśnie, czy to znaczy, że wszyscy Turcy, którzy są zdolni do postu, poszczą? Nie sądzę. Raz, że cała Turcja to nie tylko muzułmanie, a druga sprawa to nie każdy pości, no, tak jak i wszędzie. Są religijne ludzie, są niereligijne ludzie. No, i dokładnie. tyle. Dokładnie. No dobrze, to koniec tego krótkiego Q&A. Tak. Ja zawijam się teraz do kuchni. No tak, kochani. Tak jakby się tego każdy spodziewał w związku z Turkiem. Baba oczywiście do kuchni, nie? Słuchajcie, no już w jednym z filmów mówiliśmy o tym, że tak naprawdę u nas w domu to Nuri najczęściej gotuje. Ja nie lubię gotować, jestem dość leniwa, jeżeli chodzi o kuchnię. No ale Ramadan to jest taki czas, kiedy jednak mi jest łatwiej gotować, bo ja nie poszczę. No oczywiście są osoby, które poszczą, jednocześnie gotują i bardzo je podziwiam. No bo jednak patrzą na to jedzenie i są kuszone zapachami, no i też muszą próbować tego jedzenia, czy jest dobrze doprawione. Tak, można próbować jedzenia, gdy się pości, tylko nie można tego jedzenia przełknąć, trzeba to wypluć, nie? No tak czy owak, mi jest po prostu łatwiej, no po co Nuri ma się męczyć, więc w czasie Ramadanu podział jest taki, że ja gotuję, a Nuri po tym gotowaniu i jedzeniu sprząta. Ale ja oczywiście jestem cwana w tej kwestii i nie gotuję w Ramadanie codziennie, po prostu gotuję tak dużo, żeby wystarczyło co najmniej na 2 dni. Wtedy gotuję po prostu co drugi dzień. A jak już w ogóle mi się nie chce, no to coś zamawiamy z restauracji, no bo dzięki Bogu restauracje na wynos działają. No dobrze, koniec tego gadania. Zabieram się za gotowanie na dzisiejszy iftar.
No, powiem Wam, że tym razem szybko się wyrobiłam, bo jest jeszcze ponad godzinę do iftaru, a ja już mam wszystko zrobione. Jeszcze tylko danie główne dochodzi tutaj w piecu. Po całym gotowaniu mam też czysto w kuchni, a to już zasługa Nuriego. Ładnie mi wszystko pozmywał. Zobaczymy, co teraz zrobi. I co? Teraz już bardzo głodny, czy nie jeszcze? Trochę. Trochę. Tak. Jeszcze 43 minuty. No i wszystko mam gotowe, więc teraz pokażę Wam dzisiejsze menu na iftar. No i przy okazji też zobaczycie, jak duże porcje specjalnie przygotowałam, żeby nie musieć znowu jutro gotować. Zaczniemy oczywiście od ramazanowego pide. To jest pieczywo typowe dla Ramadanu. Ja tego nie upiekłam. Kupiliśmy to w piekarni. Zobaczcie. Tutaj mam cały garnek zupy krem z kalafiora z koperkiem. Tutaj wielki gar ryżu tureckiego pilawu. Sałatka. Tutaj danie główne. To jest mięso mielone z warzywami zapiekane w piekarniku z serem. I deser. Ten deser to w ogóle będziemy jeść chyba kilka dni. To się nazywa şekerpare. I to są takie gotowe, kupiłam ciasteczka zalane syropem cukrowym. I co, pojadłeś? Jak widać. No ale wiesz, tu jeszcze trochę zostało i jeszcze pół blaszy w kuchni. Ale to było dużo, jadłem. No to co, deserek teraz? Tak. No to zaraz się dowiemy. Aj, moi drodzy, no trzeba sobie osłodzić trochę życie po tych informacjach. Już nie będę Was dłużej trzymać w niepewności, jakie obostrzenia zostały wprowadzone na czas Ramadanu w Turcji. Tak jak mówiłam wcześniej, obowiązuje nas zakaz wychodzenia z domu w weekendy, a w tygodniu zakaz wychodzenia z domu między godziną 19 a 5 rano. Zamknięte będą wszystkie restauracje, kawiarnie, restauracje, lokanty, które przygotowują dania obiadowe, będą mogły obsługiwać tylko na wynos i to tylko w konkretnych godzinach. Jakie to będą godziny, jeszcze nie wiadomo. I jest też zakaz spotykania się w większym gronie na iftar, nawet w domach. I tak samo nie będzie się odbywać w meczetach ta wieczorna ramadanowa modlitwa. Dodatkowo szkoły, to nas też interesuje ze względu na to, że Nuri jest nauczycielem. Będą normalnie dalej funkcjonować tylko przedszkola i klasy 8 i 12 ze względu na egzaminy końcowe, a wszystkie pozostałe klasy wracają do nauczania zdalnego. No, także zapowiada nam się bardzo sympatyczny Ramadan. To co, deserek? Tak. Mam próbować? No spróbuj. Bo ja nie spróbowałam, nie wiem jak wyszedł. Miękkie, dobre. Słodkie. Chociaż to słodkie dzisiaj. No dobrze, słuchajcie, no to nie będziemy już przedłużać. Będziemy kończyć. Chciałam jeszcze tylko... Chciałaś tylko?
Chciałam jeszcze tylko na koniec powiedzieć coś do naszych tureckich widzów, albo może nawet i nie tureckich, może oglądają nas też muzułmanie z innych krajów. Chodzi mi właśnie o naszych wszystkich widzów, którzy wyznają islam, którzy poszczą w Ramadanie. No co no, życzymy Wam wytrwałości. Hayırlı Ramazanlar. Evet. Hayırlı Ramazanlar. I do zobaczenia za tydzień. Görüşürüz.